Good morning. I am sorry for this. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. How is everyone? I hope that you are well and you are ready to work. I haven't set it up this correctly. And here is, it's a little bit strange, my setup today. But anyway, hi, how are you today? How is it going? How was your weekend? Let me know in the comments. Say hello, say that you are here and that you are ready to work. And I am so glad that we are meeting today. I hope that you are great. Today we are going to do a business English lesson. We don't really do them very often, so we are going to do a little bit of vocabulary and a little bit about job market. What's going on in the United States mostly. Because in Europe it might be different. I don't know. Maybe you will tell me how it looks like. So we'll have a look at that. So let me know in the comments that you're here, that you're listening, that you are ready to work. And let me know about your weekend too. I am always very interested to see what you're doing on the weekends. And my weekend was busy kinda, I guess. It was a little bit busy and a little bit quiet, especially on Saturday. On Saturday, I didn't do anything. I was just watching movies on Netflix, and it was nice. It was nice because I needed that, and it was really good. And then we went for sushi, and it was really delicious. There is a sushi restaurant in my town. We always need to take a taxi there because we cannot walk. But it is really nice, and we had some sushi and a really good dinner, and then we watched some really bad movies. So that was that was great. And then yesterday I went to Lisbon. It was a very hot day, really hot. I think it's around 30 degrees right now in Portugal. It's just still summer. It's still summer. You can see the trees are losing leaves, but it's still very hot. So we went to the river, and we were just walking on the river there and enjoying, well, not really enjoying because it was very hot, so we didn't really enjoy it that much. But it was good, very beautiful. And then we went to an exhibition in one of the galleries here, and it wasn't great. But then we went for a dinner or lunch, I guess late lunch, and we went back home, and it was pretty good. It was really good. A nice weekend, nothing special, you know. Let me know how you are and what you're doing. So Gosia says hello, Isabella says hello, Marzena says that she is in Tunisia. You lucky girl. I remember you said you were going to Tunisia. Hello to you. I hope that Tunisia is great. How is the weather in Poland? Let me know, because I am going to Poland in the middle of October, and I really hope that at least it's not going to rain. The weather can be bad, that's fine, it's okay. I mean, not bad, but the weather, you know, it can be cold for me. I don't really care if it's hot or cold, whatever, but no rain, please. So let me know how the weather is in Poland right now. Monika says, hey all, I had a lot of fun during the weekend. I went to a fest along St. Martin Street in Poznan, where played concert for 8 hours. There was like 20 different bands, different kinds of music, and also in different scenes and stages. And on Sunday, I celebrated my birthday with my family. Happy birthday to you, Monika.
Sounds like a lovely weekend. Someone says, have a lovely day, you too. And hello, Joanna, good morning. Tutaj się odnosząc do Dominiki komentarza, taka uwaga, która teraz mi przyszła do głowy. Jeżeli mówimy o scenie muzycznej, to mówimy stage, ok? Scena w filmie, scena na obrazie na przykład, też może być jakaś scenka rodzajowa, to jest scene. Też może być scena, w sensie ktoś zrobił Wam scenę, na przykład Wasze dziecko zrobiło Wam scenę, też można powiedzieć make a scene. Natomiast tutaj Monika mówiła o koncertach w Poznaniu i tutaj używamy stage. Taka uwaga. Sounds like a good celebration there in Poznań. In Poland it's a little cold because we don't have a sun. It is good, you say? Okay. Yeah, well, as long as there is no rain, I think. Good morning, Agnieszka. Good morning. I would like to go. I am going in the middle of October, and I hope that I can go mushroom picking. I don't know if it's going to be still possible. I hope that it will. I love mushroom picking. I love going to the forest and, all that. So I hope it's going to be fine. Nitin, hello, good morning. Have a good week ahead. And you too. Good morning, everyone. Więc jak mówiłam dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Business English. Trochę lekcja dookoła Business English. Będziemy mieli temat quiet quitting versus loud or massive layoffs. I powiemy sobie, co te słowa znaczą i powiemy sobie też troszeczkę o słownictwie. I zaraz do Business English jeszcze wrócimy. Przypomnienie dla paru osób, które być może z Was się zapisały na webinar. Dzisiaj przypominam, że webinar jest o 19:00. Będziemy mówić o nauce angielskiego w dorosłym życiu i dostaniecie dzisiaj jeszcze karty pracy i link do webinaru. Także mam nadzieję, że z niektórymi się tutaj zobaczę. Jak zawsze zapraszam Was na oczywiście Instagrama okenglish.pl i na YouTube'a, przede wszystkim YouTube'a okenglish.pl, bo tam zawsze najwięcej się dzieje. Instagram to jest taki tylko dodatek i w zasadzie mniej tam się pojawia. Natomiast YouTube jest jak najbardziej żywy i jak najwięcej tam się zawsze dzieje, więc jak na przykład nie macie Facebooka czy Instagrama, to YouTube jest dobrym narzędziem, żeby zajrzeć na nasze śniadania chociażby. Okay, so before we start, let me know in the comments what you did to practice English last week. Maybe you did, maybe you didn't. I would like to know if you did something to practice your language. So I hope that at least there was some learning from your side and that there was some practicing, speaking. I don't know what else. Maybe there was something that happened during the week and I would like to know. Isabella says, this weekend, me with my husband and my friend were on the Baltic Sea. So I'm surprised when the weather was very nice. It was very good, warm, really nice, because it doesn't happen very often. I come from a Baltic town, so I know how it is. The weather on the Baltic and on the coast can be really unpredictable and can be very cold too. When you go, for example, even if you go a little bit outside from the coast, you can still see the difference that, it's not that cold anymore. So it's a little bit warmer. So yeah, Baltic is a little bit unpredictable there. And regards from Rzeszów we have, and hello to Rzeszów as well. So it is very nice to have you guys here, and I hope that you are going to have a wonderful time today, and you are going to learn a little bit. Okej, z jakiegoś powodu przeskoczyły mi slajdy, dajcie mi chwilkę, żebym sobie wróciła. Okay, so
we are going to talk about quiet quitting and loud layoffs. Very interesting. Zanim zaczniemy, to chciałabym, żebyście spróbowali powiedzieć mi, co to jest według Was quiet quitting i co to są layoffs. Ok? Czyli, żeby Wam dać troszeczkę kontekstu do tego, poczekam, być może ktoś z Was wie, być może chcecie zgadywać, możecie zgadywać. Więc quiet to jest oczywiście cichy, quitting to jest rezygnować z pracy, czyli jakby ciche rezygnowanie z pracy, tak? I to jest nowa rzecz, która ostatnio się pojawiła, widzimy ją w social mediach bardzo często, jeżeli na przykład zmieniacie pracę i interesujecie się tym, jak się ubiegać o pracę, słuchacie rzeczy po angielsku, to będzie to wyrażenie się pojawiać. I pytanie jest, co ono tak naprawdę znaczy. No i layoff. Layoff to jest jedno słowo, tutaj mamy loud layoffs, bo to jest taka gra słów, ale chodzi mi o słowo layoff. I co to znaczy layoff? Ok? Dajcie znać. So, what do you think is quiet quitting and what are layoffs? Okay? So this you will see in many materials around job market, around what is going on in the job market at the moment, and it's a very common phrase nowadays. Okay. Okay, so I will first have a look at your Agnieszka says zwolnienie. Good. Okay. Marzena says I had an occasion to speak English with the hotel services and other tourists. That's amazing, Marzena. Travel is so good for learning English. I had lessons with my teacher. We discussed about generation gap. I listened to some podcasts on YouTube and did some grammar exercises. Seems like you did a lot. That's really great. And lesson and listening and YouTube. Amazing. Amazing. Dobrze, no i Agnieszka już nam tutaj podpowiedziała, że jedno z tych wyrażeń oznacza zwolnienie. I tak właśnie jest. Więc mamy dwie rzeczy. Po pierwsze layoff, pisane razem, które oznacza właśnie zwolnienie. I bardzo często, w ogóle w angielskim, jak sobie spojrzymy na takie słowa jak zwolnienie, zatrudnienie, będziemy mieli bardzo wiele wyrażeń. Tak samo na przykład na umowę, tak? Tak jak po polsku mamy umowę zlecenia i tam umowa jeszcze jakaś inna, tak po angielsku też są różne formy zatrudnienia. No i tego jest trochę, tak? Nie będziemy już teraz do tego wracać, ale layoff oznacza zwolnienie przy redukcjach etatu. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy firma nie ma pieniędzy na przykład na utrzymanie pracowników, coś się dzieje na rynku i po prostu trzeba zwolnić pracowników, tak? Bo mamy jeszcze oczywiście słowo, które pewnie znacie nawet chociażby z filmów, które mówimy fired. You are fired, czy jesteś zwolniony i wtedy zwalnia się pracownika, bo zrobił coś złego. Coś nie tak. Natomiast layoff jest wtedy, kiedy zwalnia się pracowników ze względu na redukcję etatów, tak? Więc to jest jedna rzecz. Zaraz do Karolina i tutaj wrócę do Waszych komentarzy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest quiet quitting. I tutaj quiet quitting jest całkiem nowym wyrażeniem. Tego jeszcze wcześniej nie mieliśmy. Natomiast to wyrażenie pojawiło się podczas pandemii. I quiet quitting, czyli cicha rezygnacja z pracy, jest wtedy, kiedy pracownik wykonuje absolutne minimum tego, co się od niego wymaga i wydaje się mało zmotywowany. I w tym momencie pracodawca może się spodziewać, że prawdopodobnie pracownik zrezygnuje z pracy, bo po prostu przychodzi bardzo zdemotywowany do pracy, nie robi nic więcej, tylko to, co się od niego wymaga, czasami nawet i nie. I w ten sposób po prostu powoli odchodzi z pracy. Więc artykuł, który dzisiaj mam dla Was, w zasadzie fragment artykułu, bo całego nie będziemy robić. Fragment artykułu pochodzi, już Wam pokazuję, z
tego oto magazynu. Ostatnio na bootcampie, w zeszłym tygodniu miałam lekcję grupową z bootcamperami i robiliśmy sobie artykuł z tego magazynu o the worst words you can say when you try to apologize. I bardzo fajny artykuł, bardzo interesujący o tym, jak mózg nam działa i o tym, jak myślimy, kiedy kłamiemy na przykład, albo nie chcemy przepraszać bardziej. Więc bardzo fajna rzecz. A dzisiaj będziemy sobie mówić o jednym z tych artykułów i tutaj jest taki, to jest edycja, nie wiem, z zeszłego chyba nawet roku, bo mam i to jest ten artykuł. Forget Quiet Quitting 2023 will be all about loud layoffs. Okay? I tutaj w ogóle chciałam Wam to zareklamować, nikt mi za to nie płaci, tak poza tym, ale chciałam Wam bardzo, bardzo polecić, bo to jest super magazyn, jak jeszcze go nie znacie, polecam. Raz, że ładnie pachnie takim drukiem. Są piękne zdjęcia do tego, bardzo ciekawe artykuły i co jeszcze, jeżeli chodzi o naukę języka, mamy oznaczony każdy artykuł dla odpowiedniego poziomu. Najniższy poziom to jest B1, więc jeżeli jesteście na A2, B1 to będzie dla Was na pewno dobre. I mamy artykuł zawsze z któregoś wydania Newsweeka z poprzednich lat i do tego mamy taka jedna strona ćwiczeń i są pytania do tekstu, jest na słownictwo, są ćwiczenia, jest na speaking, jest na writing i jeszcze do tego jest kod kreskowy taki, znaczy ten kod QR, gdzie można sobie zeskanować i posłuchać sobie, czyli jeszcze dodatkowo można sobie wzrokiem śledzić tekst i słuchać tego, co jest nagrane. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz i do tego na końcu chyba zawsze są, nie wiem czy oni jeszcze to robią, bo kiedyś było tak, są odpowiedzi do ćwiczeń na samym końcu. Więc naprawdę świetna rzecz. Ja na przykład subskrybuję, moja mama zbiera w ciągu roku, bo to jest miesięcznik, więc zbiera w ciągu roku te magazyny i mi wysyła paczką, albo ja jak jadę do Polski to sobie zabieram i wtedy wykorzystujemy czasami te artykuły na bootcampie, na lekcjach grupowych. Bardzo, bardzo lubię je wykorzystywać, bo są takie życiowe i naprawdę super, ale nie będę już się nad tym rozwodzić za bardzo. Zaraz przejdziemy do lekcji. Carolina says, I had this lesson with my native teacher on last Wednesday. I have to do homework, so I will practice some grammar and writing. Do your homework, guys. Do your homework. It's very important. I was watching English movies. Very good. Also, English movies are very good to practice English. Okay, so we are going to get going with our lesson. So first, as always, I will read the article for you. So please listen first. Try to see how much you can understand and see if you can get the sense. It's only one paragraph, so it's not much. Okay, and then we will have a look on the screen at the text. Okay, so in 2022, in the United States, there was a trend of quiet quitting. In 2023, workers want to stay put and hold on tight to their jobs. Massive layoffs in the tech sector, which began in 2022, are continuing this year, with Microsoft announcing earlier this month that it will let go of 10,000 employees. As businesses quickly ramped up to meet unexpectedly fast demand return, hiring was done hurriedly. Now, with an interest rate influenced showing economy, businesses will adjust to slower activity. Majority of American workers are happy with their jobs. The number of quiet quitters in the US labor market seems to have dropped fast as the economic situation in the country became more dire. Okay, so let's listen again. Please listen only. Don't worry if you don't understand everything. We will go and analyze everything in a moment. In 2022, in the United States, there was a trend of quiet quitting.
In 2023, workers want to stay put and hold on tight to their jobs. Massive layoffs in the tech sector, which began in 2022, are continuing this year, with Microsoft announcing earlier this month that it will let go of 10,000 employees. As businesses quickly ramped up to meet unexpectedly fast demand return, hiring was done hurriedly. Now, with an interest rate influenced showing economy, businesses will adjust to slower activity. Majority of American workers are happy with their jobs. The number of quiet quitters in the US labor market seems to have dropped fast as the economic situation in the country became more dire. Okay, so let's have a look at the text so we can understand it a little bit more. So the first sentence is, in 2022 in the United States there was a trend of quiet quitting. Jak powiedziałam wcześniej, w 2022 pierwszym te quiet quitting, czyli to takie ciche odchodzenie z pracy, powoli, krok po kroku, było trendem, tak? Dużo ludzi to robiło. In 2023, workers want to stay put and hold on tight to their jobs. I tutaj w tym zdaniu zaznaczałam dwa wyrażenia: stay put and hold on tight to their jobs. Czyli w 2023 workers, czyli pracownicy, często mówimy employees, ale możemy też powiedzieć workers, want to stay put. Stay put oznacza zostać na miejscu. And hold on tight to their jobs, czyli hold on tight, trzymać się mocno czegoś, tak? Hold on tight to something oznacza trzymać się mocno czegoś. Fizycznie lub mentalnie, tutaj mamy bardziej mentalnie, tak? Czyli chcemy trzymać się mocno tej pracy, którą mamy. Massive layoffs in the tech sector, which began in 2022, are continuing this year, with Microsoft announcing earlier this month that it will let go of 10,000 employees. Massive layoffs, czyli zwolnienia z pracy ze względu na redukcję etatów na skalę taką naprawdę wielką, tak? In the tech sector. Tech sector, what is tech sector? Tech sector to jest sektor technologiczny, czyli ten taki najprawdopodobniej dotyczący komputerów. Which began in 2022, czyli te zwolnienia na taką dużą skalę zaczęły się w 2022. Are continuing this year, czyli nadal kontynuują, zaczęły się w zeszłym roku, nadal i to idzie do przodu. With Microsoft announcing earlier this month that it will let go of 10,000 employees. Czyli Microsoft, ta duża firma, która robi Windowsa, ogłosiła dzisiaj, w tym miesiącu, wcześniej w tym miesiącu, artykuł jest oczywiście z wcześniejszego, z lutego, także na samym początku tego roku ogłosiła, że zwolni 10 tysięcy pracowników. I tutaj mamy employee, mieliśmy worker, tu mamy employee, tak, czyli to i to możemy użyć. Let go of. Let go of oznacza również zwolnić. Tutaj mieliśmy layoff, tak? Czyli zwolnienia ze względu na redukcję etatów, a tu mamy let go. Let go to jest puścić kogoś albo coś, tak? Czyli na przykład mamy hold on tight, czegoś się trzymamy mocno, i let go puszczamy. I let go jest również używane w biznesowym angielskim, kiedy również kogoś zwalniamy. I bardzo często może dotyczyć i redukcji etatów, ale też może dotyczyć, kiedy ktoś coś źle zrobił i musimy go zwolnić. We have to let you go też jest wyrażeniem, które oznacza musimy Cię zwolnić. We have to let you go. Czyli Microsoft ogłosił, że na początku tego roku, tutaj mamy w zeszłym miesiącu, że zwolni 10 tysięcy pracowników. As businesses quickly ramped up to meet unexpectedly fast demand return, hiring was done hurriedly. Okay? I tutaj to jest fragment, który dotyczy w zasadzie
wyjaśnienia, dlaczego się tak stało. Dlaczego w 2022 ludzie bardziej chcieli nawet rezygnować z pracy, zmieniać pracę, a teraz się ich zwalnia. Czyli as businesses quickly ramped up to meet unexpectedly fast demand return. Czyli kiedy wszystkie te biznesy, firmy i tak dalej, one starały się bardzo szybko odpowiedzieć na zapotrzebowanie, demand, tak? Demand, na zapotrzebowanie. Hiring was done hurriedly, czyli zatrudnianie, hiring, było robione pośpiesznie, hurriedly. Hurry, pamiętacie, tak? Hurry up, tak? Pośpiesz się, a tutaj mamy hurriedly, was done hurriedly, czyli zatrudnianie było robione po prostu bardzo szybko. Now, with an interest rate influenced showing economy, businesses will adjust to slower activity. Tak? Interest rate, i teraz wypadło mi z głowy słowo po polsku, co znaczy interest rate, oprocentowanie. Tak? W ogóle to zdanie oznacza, że mamy obecnie kryzys, tak? Nasza gospodarka jest pod wpływem kryzysu. Teraz wszystkie firmy muszą dostosować się do tego, że gospodarka zwolniła. Will adjust to slower activity. Slower activity, czyli trochę wolniejsze działanie. Tak? Czyli musi dostosować się do tego wolniejszego działania ekonomii, czyli gospodarki w zasadzie. Tak? We say gospodarka, and in English we say economy very often. So majority of American workers are happy with their jobs. The number of quiet quitters in the US labor market seems to have dropped fast as the economic situation in the country became more dire. Czyli większość Amerykanów, majority, jest zadowolona z pracy. They are happy with their job. The number of quiet quitters, czyli są te osoby, które tak powoli rezygnują z pracy, tak? Quiet quitters. In the US labor market to jest rynek pracy, seems to have dropped fast, czyli ta liczba tych osób, które rezygnują z pracy po cichu, bardzo się obniżyła, tak? Bardzo szybko. As the economic situation in the country became more dire, czyli ona się zmniejszyła, bo gospodarka, czyli ta ekonomiczna sytuacja kraju stała się troszeczkę ciemniejsza i troszeczkę bardziej depresyjna, dire. Okay? So let's have a look at some of the vocabulary that we had here. So we had quiet quitting. Quiet quitting is when an employee doesn't do much more than the minimum that is expected of them. Czyli quiet quitting jest wtedy, kiedy nasz pracownik nie chce nam powiedzieć, że mu się praca nie podoba i rezygnuje ze stanowiska, z pracy, tylko sam redukuje sobie ilość tego, co ma do zrobienia, robi absolutne minimum, albo nawet nie robi tego, co się od niego oczekuje i tak powoli, krok po kroku rezygnuje z pracy. Stay put means not to move from your place. Okay? So in 2022, there were a lot of quiet quitters. So a lot of people quietly wanted to leave their jobs, but now in 2023, they want to stay put. They want to stay in the same place. Stay put oznacza nie ruszaj się z miejsca, nie ruszać się z miejsca, czyli teraz pracownicy nie chcą odchodzić, nie chcą się ruszać z miejsca, czyli mówimy stay put. Layoff is when a person is fired from the job, so we talked about this. So layoff is when a company doesn't have money to pay the employees. The economic situation is not very good, so they want to fire people, and layoff is when that happens. Massive layoffs, it means that the firing people
when you let people go, it's done on a massive scale. So there is a lot of them, tak? Czyli mamy layoff, to jest zwolnienie, kiedy firma nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić pracownikom i musi ich zwolnić. I do tego jeszcze dodaliśmy sobie massive, czyli te na skalę bardzo dużą, tak? Takie masywne zwolnienia. To be let go off lub let employees go. I tutaj mamy to samo wyrażenie użyte trochę inaczej. Więc możemy powiedzieć, zostałem zwolniony i używamy wtedy do tego czasownika be, czyli I was let go, tak? Albo na przykład you are let go, powiedzmy, to be let go off, tak? Też można off dodać. Lub możemy powiedzieć let employees go, czyli zwolnić pracowników, tak? So we need to let employees go because we don't really have any more money left. Next one is ramp up. Ramp up. Ramp up means to increase. Na przykład, for example, the speed of production. Ramp up będzie bardziej oznacza zwiększyć i bardzo często, najczęściej będzie używane przy produkcji na przykład, tak? Jeżeli chcemy zwiększyć produkcję czegoś, to powiemy ramp up the production. So, or the speed of production. So ramp up is another phrasal verb for today, so it means to increase. And dire. Dire means scary. Okay? Dire means scary. So the economic situation at the moment might be dire. So it might be scary a little bit because there are a lot of layoffs or the companies let people go, unfortunately. So let's review again in Polish this time. So we have quiet quitting. Stay put oznacza zostać na miejscu, tak? Stay put. Layoff, zwolnienia z pracy. Massive layoffs, zwolnienia z pracy na masywną skalę. To be let go off lub let employees go oznacza być zwolnionym, to be let go off, lub let employees go oznacza zwolnić pracowników. Ramp up oznacza to increase, zwiększyć, prawdopodobnie prędkość produkcji lub produkcję. I dire, czyli straszny, taki przytłaczający, scary, tak? Mamy tutaj one of the synonyms is scary. Okay, I hope that this is clear. If you have any questions, let me know in the comments. We are going to do our quiz for today. So let me know. So your task is to create a phrase. Quiet. How are we going to say? Quiet. Layoff, quitting or throwing. Czyli tutaj musimy stworzyć wyrażenie. Tak? Czyli mamy quiet. I think that's very easy. So which one is this? Layoff, quitting or throwing? Let me know A, B or C in the comments. Marzena was first. Someone is asking about the magazine. I will come back to it. I will put it here. So I will tell you. So let me know. Quiet, layoff, quitting or throwing. Let me know in the comments. Agnieszka, very good. B is the correct answer. So B, quiet quitting. Quiet quitting. Yeah. Pav is here today too. So very good, guys. So B is the correct answer. Yeah. We have quiet quitting. Quiet quitting. Nie wiem, czy ktoś z Was szuka pracy lub ktoś z Was może nie nawet szuka pracy, ale pracuje w HR-ach na przykład lub ma jakiś kontakt z tym, co dzieje się na rynku pracy. Poczytajcie sobie w zagranicznych magazynach o rynku pracy, o tym, co się teraz dzieje i na 100% w którymś artykule zobaczycie quiet quitting, bo to jest teraz na topie temat. Okay, next one. Stay, zostać na miejscu. Stay in the same place. Do we have stay put, stay up or stay at?
What do you think? Zostać na miejscu. Jak mówimy, jak użyjemy takiego tak zwanego phrasala. Jak go stworzymy? Stay put, stay up or stay at. Agnieszka was first. Good. Gosia, well done. Very good, Monika. Also Joanna, great. Gosia, Pav, excellent. Stay put, stay put. Stay put oznacza zostać na miejscu. Very good, you did all well. Czyli A będzie odpowiedzią tutaj. Stay put. Znowu wyrażenie, które bardzo często się pojawia w filmach, tak? Zostań tutaj, stay put. Okay, next one. To be, zostać zwolnionym. To be go off, to be let go off. Zostać zwolnionym. Jak to powiemy? Używając tych wyrażeń. To be let, to be go off, or to be let go off. Gosia was first this time. Okay, anyone else would like to try? Okay, I can see Agnieszka, Marzena, Monika, excellent, very good. Pav, you all are very good today. Yes, that's my success as a teacher, that you remember. To be let go off. Zostać zwolnionym. C jest tutaj tą odpowiedzią, która powinna być. To be let go off, zostać zwolnionym. Albo to let somebody go. Tak, też może być. Very good. Let's see another one. Ramp. Zwiększyć produkcję albo zwiększyć prędkość produkcji. Ramp in, ramp up lub ramp up. Ramp in, run up lub run up. Gosia was first. Very good. Well done. Joanna, Agnieszka, perfect. Good. Pav. Ramp up. Ramp up oznacza zwiększyć produkcję lub prędkość produkcji. Very good. I hope that you will remember that, although maybe not the most useful thing. Synonym scary to dire, desire or discount. Very easy, I think. So synonym of scary to is synonym of scary is dire, desire or discount. What do you think? A, B or C? Who's going to be first? I think Agnieszka was first, maybe, or Gosia. Joanna, Pav, yes, very good, well done. Dire, yeah? Dire is the correct answer. Very well done, guys. I am very proud of you that you remembered all that, because that was not easy, for sure. Okay, so, and the last question for you for today. What is the main reason for people to quiet quit, maybe? Or just to quit the job, maybe not, maybe quiet quit. I don't know if you actually have done quiet quitting before. Not many people have. I think in Poland it's probably something that people wouldn't do. Maybe the younger generation does that. I don't know. Maybe tell me your opinion, because it's, for me it's hard to imagine that we do that in Poland. However, I do not know the job market that much, and I don't know if people do that. Maybe they do. Maybe that's also a problem in Poland, or used to be a problem, because probably now it's the same as in the United States, and people want to stay longer in their jobs because of the economy at the moment. But maybe I'm wrong. But of course, quiet quitting can be done because of many things, and I think that, you know, sometimes people don't like their jobs, and they want to they don't want to quit because maybe they don't have another job, so they're looking for another job, and then they stop doing what they need to do at their current job. I don't know if that makes sense. But quit, for example, what is the reason why people quit? So that can be a lot of things, right? It can be a bad boss, it can be mobbing or bullying at work, but it can also be money or benefits, or they move somewhere. So a lot of reasons why people quit their jobs or quiet quit.
Money. You say a lot. Burnout. Yes, Agnieszka, burnout. That's a reason. That's a reason that for which many people quit, burnout, right? They do the same job for a very long time and they just don't want to do it anymore. So that happens a lot. To change job for better and earn more money, absolutely. They want to have a better job. They want to work for a bigger company, maybe for better company, and money. Yes. They get bored, want to change something, or try yourself. Yes, absolutely. So that's also a valid point here, Monika. So a lot of people get bored and they feel burned out. They just don't want to do this anymore. So Joanna says also that it's money. Absolutely, a lot of you says that it's money. Boring work, bad relations between workers, hard conditions at work. Yes. Boring work, you say that also a lot, but bad relations between workers, absolutely. Sometimes you just don't like people you work with, or you don't like your boss. Very often it's the boss's fault. So you don't like the boss and you want to just change your work because of that. Low earnings, bad atmosphere at work, Pav says, internal development. That's also a one that we don't really think about very often. But, you know, people want to develop themselves, right? And they want to do better. So very often they feel that their job stop them from developing themselves, right? So they want to do something else. But also, here Joanna said that it's internal development, but also I think sometimes workers want to learn new things. They want to go on courses, to conferences, you know, they want to do, I don't know, they want to go to universities or something. And their company doesn't help them to do it. So they want to find a different company that would pay for their development. That also could be something. And monotony, yes, boring, no permissions. I'm not really sure, Marzena, what you mean. Promotions. Oh, sorry. Yes, exactly. So they don't get to be promoted, right? Good morning, Marika. So they don't get to, sometimes money is not the most important thing, of course. Money is important, don't get me wrong, but sometimes they want to have a different job title, for example. They want to have a better job title. They want to feel appreciated, right? A lot of people want to be appreciated for what they do, and they don't feel that they are being appreciated. So a lot of these things, I think nowadays also, is remote work. I don't know if you agree with me, but a lot of people want to work remotely. They want to work from home, and their company doesn't allow them to do it. And then they look for something where they could do that. Of course, not in all of your professions, not at all of the jobs you can do it, but in many jobs you can actually work from home. And especially I noticed that in Poland, in the United States, there are a lot of jobs for remote workers. You can do almost everything remotely, but in many countries still people don't want their employees to work from home, sadly. Okay? Moi drodzy, jeszcze tak, ktoś mnie poprosił o to, żebym jeszcze raz powiedziała o tym magazynie Newsweek Learning English, moi drodzy. Polecam. Możecie w kiosku dostać lub jest jakaś prenumerata. Tutaj oni reklamują, nie wiem na czym to polega. W każdym razie na pewno jak sobie wejdziecie w internet, to sobie możecie sprawdzić i przysyłają Wam to do domu. Więc tak, no, the mobbing at work, absolutely, yes. Bullying, mobbing, yes. That's a very, very good reason to quit your job, for sure.
Dobrze, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, chciałam dodać jeszcze o Business English w ogóle, bo dużo z Was mówi o Business English. Ja bym chciała powiedzieć swoje zdanie na temat Business English. Ja uważam, że Business English to nic innego jak rozwinięty angielski, po prostu angielski na wysokim poziomie. Oczywiście możemy skupić się na pewnych kwestiach związanych z Waszą pracą lub w ogóle z ekonomią na przykład, tak? Możemy na przykład rozwinąć sobie słownictwo w tym kierunku. Natomiast tak naprawdę angielski biznesowy to jest nic innego jak angielski na wyższym poziomie. Gramatyka oczywiście, no, tu już wydaje mi się, że bardzo często gramatykę można trochę zmniejszyć, natomiast bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój słownictwa. Bardzo, bardzo ważna kwestia w Business English. Przy rozmowie kwalifikacyjnej tak samo ocenia się oczywiście płynność, tak? I poziom słownictwa. Słownictwo jest bardzo, bardzo ważne. Ostatnio miałam okazję wypełniać pewne testy na poziom językowy. Posprawdzałam sobie różne rzeczy, które są w internecie i w zasadzie bardzo często już sprawdzałam w zasadzie tak pod kątem pracy, pod kątem biznesowym i bardzo często te testy skupiają się w zasadzie w większej ilości na słownictwie. Więc jeżeli chcecie skupiać się na Business English, to bardzo zachęcam Was do tego, żeby rozwinąć sobie angielski do dosyć dobrego poziomu i wtedy rozwijać słownictwo. Oczywiście można to robić też przy okazji, tak, przez cały czas, natomiast pamiętajcie o tym, że Business English to nie jest tak naprawdę inny angielski. To nie jest zupełnie jakby oderwana część angielskiego. To jest po prostu angielski, który jest na wysokim poziomie i też jeżeli chodzi o podręczniki, materiały i tak dalej, oczywiście skupia się na pracy, rynku pracy i takich tematach, natomiast jest to, jak Marika mówi, wyższa szkoła jazdy. Tak jest, dokładnie. Dueling. Monica says dueling. I'm not really sure. Maybe that's a different word. I don't think I used dueling. That's not a word. I don't think. So I'm not really sure what you mean. Maybe if you can tell me what that sentence was, Monica, I will be able to maybe go back. Maybe, I don't know. I'm not really sure. Sorry. Dobrze, moi drodzy, kończymy powoli. Jak zawsze dajcie mi kciuki w górę, serducha, podzielcie się tym live'em z innymi. Mam nadzieję, że z niektórymi z Was będę się dzisiaj widzieć o 19:00. Dzisiaj na webinarze. Jeżeli nie, no to się zobaczymy w następny poniedziałek, ale mam nadzieję, że z niektórymi z Was jednak tak. Kiedy mówiłaś o mobbing? Bullying. Okay, bullying. Okay, sorry, now I know. Bullying, też bull, tak, czyli nie dueling, a bullying. To jest gnębienie, tak? Mamy mobbing, który bardziej odnosi się do pracy, tak? Bardzo często mobbing to jest takie gnębienie w pracy. Natomiast bullying też może być w pracy, ale niekoniecznie, bo może być, bardzo często odnosi się do szkół, kiedy dzieciaki są gnębione przez inne dzieci nawet, albo przez nauczycieli. Wtedy mówimy bullying. Okay, now I know, Monika. Okay, guys, let's finish for today. It was lovely to meet you here. It was lovely teaching you today. I hope that it was a good lesson for you and I hope that you learned a lot. Have a good one, have a great Monday, have a great week ahead, and I will see you next Monday or today in the evening for the webinar. Thank you very much, bye bye.